Przed nami południowy wschód Europy. Przed nami Bałkany. Wyruszmy razem na spotkanie z kulturą, historią i tradycją. Niezapomniane widoki, ale i burzliwa historia współczesna. Rozdarcie między wschodem a zachodem. Wpływy trzech religii, częste zmiany granic. Wiele różnic, ale i wiele wspólnego. Odkryjcie z nami piękno i bogactwo kulturowe tego barwnego regionu. Bałkańskie skarby. Część trzecia. Kotor, czyli koty, port i twierdza. Tym razem zabieramy Was w podróż po trzech bałkańskich miastach, wizytówkach trzech państw. Odwiedzimy Dubrownik, Mostar i Kotor. Przed nami następna część naszej podróży po trzech bałkańskich miastach. Jeśli jeszcze nie zobaczyliście pierwszej i drugiej części, koniecznie obejrzyjcie zwiedzanie Dubrownika w Chorwacji i to, co warto zobaczyć w Mostarze w Bośni i Hercegowinie. Rozpoczynamy kolejny etap. Z Mostaru wybieramy się do miasta Kotor w Czarnogórze. Przypomnijmy, podróżujemy wynajętym samochodem. Odebraliśmy go z dubrownickiego lotniska poprzez sporą część Chorwacji, a potem niedługi odcinek Bośni i Hercegowiny, dotarliśmy nim do Mostaru. Teraz przed nami nieco dłuższa droga. Do wyboru jest kilka wariantów trasy. Nasza zajęła nam niecałe 4 godziny. Drogę można wyznaczyć, aby przebiegła przez Bośnię i Hercegowinę, Chorwację, ale można też się znaleźć, uprzedzamy, w Republice Serbskiej. I od razu wyjaśniamy, że to nie ta Serbia, która przychodzi na myśl. Republika Serbska to jedna z dwóch części składowych Bośni i Hercegowiny. Drugą jest Federacja Bośni i Hercegowiny. Tak docieramy do przejścia granicznego w mieście Sitnica. Formalności to tylko szybkie sprawdzenie paszportu. Niedługo potem mogliśmy się już cieszyć widokami, które oferuje Czarnogóra. A najprzyjemniej już było cieszyć się widokami samej Zatoki Kotorskiej. A oto już miejsce naszego noclegu. Tu także wybraliśmy apartament. Piękna willa, wystarczający pokój i cudowny widok. Kotor to miasto portowe w południowo-zachodniej części Czarnogóry. Leży na krańcu Zatoki Kotorskiej na wybrzeżu Adriatyku. Miasto otoczone jest z 3 stron masywami górskimi: Lovćen, Vrmak i Dobrota. Początki Kotoru sięgają III wieku przed naszą erą. Potem przybyli tu Grecy, którzy zbudowali port handlowy. Pod panowaniem Cesarstwa Bizantyjskiego miasto pozostawało od V do XII wieku. Wtedy nadano mu nazwę Dekaderon. Od XII do XIV wieku panowali tu Serbowie i to oni zmienili nazwę na Kotor. Potem było panowanie węgierskie, bośniackie, a od XV wieku weneckie. To właśnie wtedy miasto zyskało zachowaną do dziś architekturę. Powstały długie mury obronne, które obroniły miasto przed oblężeniem Imperium Osmańskiego. Po upadku Republiki Weneckiej Kotor był jeszcze pod panowaniem monarchii Habsburgów, Królestwa Dalmacji i Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców. Już po wojnie Kotor znalazł się w granicach Socjalistycznej Republiki Czarnogóry, będącej częścią Jugosławii. Od 2006 roku Kotor jest częścią niepodległej Czarnogóry. Jak już wiemy, nieodłączną częścią funkcjonowania Kotoru jest port. Malowniczo prezentują się tu jachty i łodzie. Można także wybrać się w rejs po Zatoce Kotorskiej. Na poważnie robi się jednak, kiedy przybywają tu olbrzymie wycieczkowce. Majestatycznie wdzierają się do końca zatoki, dominując nad wszystkim. Mniej majestatycznie wyglądają tysiące turystów, którzy schodząc z pokładu wręcz nacierają na to miasteczko. Jeśli chce się coś zwiedzić na spokojnie, lepiej zdążyć przed nimi. A nie zapominajmy o pozostałych dostawach turystów, czyli autokarach i autach.
W sezonie to naprawdę ilości przekraczające możliwości tego miasteczka. Stare miasto z góry przypomina kształtem trójkąt oparty o zbocze góry. Współczesne miasto rozrosło się na o wiele większym terenie. Ale kierunkiem zwiedzania turystów jest rzecz jasna Starówka. Na Starówkę można się dostać jedną z 3 zabytkowych bram. Najlepiej obejrzeć każdą z nich. Od strony południowej znajduje się brama Gurdić z IX wieku. Nazwę wzięła od bastionu, który się nad nią wznosi. Przenieśliśmy się na przeciwległą stronę, tu docieramy mostem nad Fosą do bramy północnej, wybudowanej po pierwszym oblężeniu Kotoru przez Turków w 1540 roku. Bez względu, którą bramę wybierzecie, stare miasto Kotor nie jest aż tak duże, by się w nim zgubić. Najczęściej na Starówkę turyści wchodzą przez bramę morską, znajdującą się tuż przy Zatoce Kotorskiej. Nad bramą wykuto datę wyzwolenia miasta spod faszystowskiej okupacji. Przejście przez bramę doprowadza nas do Placu Broni. Placów jest tu sporo, ten można uznać za główny. Nad Placem Broni króluje wieża zegarowa. Została wybudowana przez Wenecjan w XVII wieku. Zegar na wieży pojawił się dużo później, dopiero w czasach napoleońskich. Podczas trzęsienia ziemi w 1979 roku wieża dość mocno przechyliła się. Do wieży przylega pręgierz w kształcie umieszczonej na postumencie piramidy. Przy Placu Broni oczywiście sporo restauracji, ale także wiele zabytkowych budowli, m.in. XV-wieczny Pałac Namiestnika Wenecji oraz XVIII-wieczny Pałac Rady Miejskiej. Od Placu Broni odchodzi w głąb Starego Miasta sieć niezliczonych uliczek. Najlepiej udać się w spokojną wędrówkę, zagubić w nich. Prędzej czy później zaczniecie i tak pojawiać się w odwiedzonych już miejscach. Przed sezonem jeszcze jest spokojnie. Latem są tu tłumy turystów. Średniowieczne uliczki doprowadzają nas tu do 2 cerkwi. Mniejsza z nich to cerkiew Świętego Łukasza. Świątynię zbudowano już w XII wieku jako kościół katolicki. Mimo przekazania go prawosławnym wiernym, ołtarz katolicki znajdował się tam nadal do 1812 roku. Odprawiane więc były tu nabożeństwa obu religii. Najważniejszą świątynią prawosławną w mieście jest cerkiew Świętego Mikołaja. To jedna z największych, ale i jednocześnie najmłodszych świątyń Kotoru. W przeszłości stał tu klasztor dominikanów. Zakonnicy zostali z niego wyrzuceni przez wojska napoleońskie, a kościół oddano prawosławnej społeczności. Pod koniec XIX wieku kościół spłonął i na początku XX wieku wybudowano na jego miejscu obecną cerkiew Świętego Mikołaja. Wewnątrz cenne ikony, imponujące żyrandole i zabytkowy ikonostas. Wierni w cerkwi wypisują karteczki w intencji zdrowia żyjących i spokoju dusz zmarłych. Potem są one czytane przez kapłana podczas liturgii. Przechadzamy się dalej wąskimi uliczkami Kotoru i docieramy do kolejnej świątyni. To jedna z 2 katedr kościoła rzymskokatolickiego w Czarnogórze. To katedra Świętego Tryfona. Znajduje się przy placu także imienia patrona Kotoru. Świątynia istniała tu już w IX wieku, ale budowę obecnej ukończono w 1166. Jest główną świątynią i siedzibą biskupa diecezji kotorskiej, obejmującej całość Zatoki Kotorskiej i dużą część Wybrzeża Adriatyckiego. Ciekawostką jest, że lewa wieża katedry mierzy 33 metry i jest o 2 metry niższa od wieży prawej, która ma 35 metrów. Podobno podczas jednej z odbudów katedry zabrakło pieniędzy na dokończenie. Wewnątrz przyciąga wzrok ołtarz z nadbudową z XIV wieku. Dekorację rzeźbiarską stanowią sceny z życia świętego Tryfona.
W katedrze znajduje się także niewielkie muzeum. Można także wejść na jedną z wież, by następnie wyjść na balkon nad wejściem łączące obie wieże. Można stąd podziwiać plac Świętego Tryfona i być jednocześnie elementem dziesiątek fotek robionych w tym momencie katedrze. Te wszystkie przyjemności kosztują. Wnętrze do katedry jest bowiem płatne. Wprawdzie znawcy mówią, że nazwa miasta powstała ze starogreckiego katareo, czyli ciepło czy gorąco, ale wielbiciele kotów wiedzą swoje. Tym bardziej, że koty odegrały tu ważną rolę w historii miasta. Kiedy zapanowała epidemia dżumy w XIV wieku, to właśnie koty pomogły mieszkańcom miasta, eliminując gryzonie i dzięki temu Kotor epidemii się nie poddał, więc koty lubią tu być podziwiane. W sklepach z pamiątkami widać, że koty to wręcz symbol miasta. W Kotorze jest także Muzeum Kotów, jak również specjalny park. Właściwie plac, na którym my jesteśmy gośćmi u kotów. Te mają tu swoje królestwo. Domki, bufet, ławki dla nich, no i ewentualnie dla nas. Poza placem ilość kotów w tym mieście nie jest wcale mniejsza. Właściwie co krok to kot. Całe Stare Miasto, jak i wznoszące się nad nim wzgórze otoczone jest potężnymi murami obronnymi. Wybierzmy się w takim razie na wędrówkę tą budowlą. Są 3 wejścia na mury, ale większość turystów i tak korzysta z tego najbliżej bramy północnej. Liczącą 4,5 km fortyfikację wznieśli Wenecjanie w XV wieku. Wstęp na mury jest płatny w sezonie. A potem czeka nas niekończące się wspinanie. Jest ponad 1300 schodów do wejścia. Ale oczywiście w tej wędrówce co chwila się przystaje na odetchnięcie i na podziwianie widoków. Wędrówka zajmie około 2 godzin. W lecie lepiej wybrać się wcześnie rano. Mury mają grubość od 2 do 16 metrów i osiągają wysokość do 20 metrów. Po drodze warto też przystanąć przy malutkim kościółku Matki Boskiej Uzdrowienia Chorych. Powstał w 1518 roku. Na szczycie wzgórza, na wysokości 280 metrów, wznosi się twierdza Świętego Jana. Fortyfikacje były niezdobyte, dopóki w 1814 roku nie pojawił się pewien admirał William Hoste, który zdjął działa ze statku, bo z dołu ostrzał był nieskuteczny i nakazał wniesienie je na wzgórza powyżej twierdzy. Pomysł okazał się niestety skuteczny. Obecnie twierdza jest już ruiną. To, co jednak najbardziej cieszy zwiedzających, to widoki na Kotor i całą Zatokę Kotorską. Te są najlepszą nagrodą za długą wspinaczkę.
Tu najlepiej podziwiać można wąski pas wody wdzierający się pomiędzy wzgórza. Te wyglądają niczym fiordy, jednak zatoka nie jest pochodzenia lodowcowego. Jest to zalana Dolina Rzeczna, czyli Rias. Jeśli podczas zwiedzania Kotoru najdzie Was ochota na plażowanie, to jest to możliwe. W Kotorze znajduje się niewielka plaża miejska. Nie ma mowy o miękkim piaseczku, raczej o żwirku, a chcąc wejść do wody lepiej mieć obuwie kąpielowe, bo dno jest kamieniste. Po dniu pełnym wrażeń warto zobaczyć to piękne miasto w nocnej odsłonie. Do wejścia na Starówkę zachęcają pięknie wyeksponowane bramy. Na Starówkę wchodzimy przez bramę morską. Tu znana nam już wieża zegarowa, wznosząca się nad Placem Broni. Do wstąpienia zachęcają liczne restauracje. Szukający całkowitego odosobnienia mogą wybrać zupełnie puste zaułki. Można poczuć klimat średniowiecza, chociaż raczej pewne, że nie było wtedy tak pięknej oprawy świetlnej. Stare Miasto w Kotorze jest jednym z najlepiej zachowanych średniowiecznych miast w całym regionie, jeśli nie w Europie. Nie dziwi więc, że znajduje się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Dumnie nad Starówką wznosi się katedra Świętego Tryfona. O uwagę konkuruje z nią cerkiew Świętego Mikołaja, a to znajdująca się naprzeciwko cerkiew Świętego Łukasza. Kiedy już turyści opuszczają Stare Miasto, koty mają więcej czasu dla siebie. W Kotorze trzeba spróbować także czarnogórskich specjałów. Kuchnia nie odbiega od bałkańskich przebojów kulinarnych. Zjecie tu pyszne cevapcici, można wybrać także plieskawice lub też nadziewane papryki czy gołąbki z liści winogron. My w Czarnogórze w końcu zdecydowaliśmy się spróbować czyrni risotto, czyli czarne risotto. W tej potrawie ryż barwiony jest atramentem kałamarnicy lub mątwy i przyrządzany z owocami morza. Jeśli ktoś lubi frutti di mare, będzie zachwycony. Sympatycy bardziej klasycznych rozwiązań mogą wybrać po prostu pizzę z owocami morza. Także pyszne, bo pizze wypiekają tu wyśmienite. Przy okazji warto wspomnieć, że w Czarnogórze płaci się w euro. Na szybką przekąskę w Czarnogórze także można wybrać burka, czyli słynny bałkański wypiek. Tu również piekarnie czynne są do późna w nocy. A czego spróbowaliśmy w poprzednich krajach naszej wyprawy, możecie sprawdzić w pierwszej i drugiej części w Dubrowniku i w Mostarze. Dla nas to czas opuszczenia Zatoki Kotorskiej. Kotor to wspaniałe, historyczne miasto, warte bliższego poznania i pozostania tu nieco dłużej niż tylko kilka godzin. Powracamy drogą wijącą się wzdłuż zatoki i zmierzamy na lotnisko w Dubrowniku, by oddać wypożyczone auto i wystartować samolotem do Warszawy. Bałkany pokazały nam piękne widoki, wielokulturowość, współistnienie wielu religii i wiarę, że nawet tragiczne wydarzenia historii współczesnej nie są w stanie zabić nadziei na pojednanie i powolne budowanie lepszej przyszłości. Oby tylko udało się tu kultywować podobieństwa i szanować różnice. Dziękujemy, że byliście z nami w kolejnej podróży i już teraz zapraszamy na następne. Do zobaczenia! Jeśli się podobało, dajcie kciuk w górę, subskrybujcie i zostawcie komentarz, czy Wam też podobają się Bałkany.
Jeśli jeszcze nie widzieliście dwóch pierwszych części naszej podróży, koniecznie zobaczcie Dubrownik i Mostar.